Wrzesień. Wszystko się powoli kończy. Moje pomidory jeszcze są, ale przyszły tydzień będzie chłodny i na pewno już nie będą tak smakować, już nie będą tak szybko dojrzewać. Ciągle jeszcze mam pomidory. Właśnie dzisiaj zrobiłam następną porcję sosu pomidorowego. Moje pomidory to jest Atomic Sunset. Nie za bardzo jest smaczny. Za to ten mega groniasty, super pyszny. Będzie pewnie u mnie w przyszłym roku. Tu obskubałam całe grono. Bardzo dobry. Antico. Dobry na przeciery. Średnio słodki, ale dobry. Gęsty przecier wychodzi. O tym pomidorze zmieniłam zdanie. Martian Fee zrobił się słodszy we wrześniu. Te jeszcze są niedojrzałe, ale wszystkie już zjedzone. Co jeszcze? Tutaj mamy sporo pomidorów zielonych. To jest Beauty King. Tutaj Virginia Sweets jeszcze dojrzewa. Jeszcze trochę pomidorków wisi, ale no teraz to zabiera troszkę czasu, żeby dojrzały. Wrzesień to także u mnie czas kwiatów. Jak jest ładna pogoda oczywiście. Wszystkie kwiaty wybuchają kolorami. To są floksy Dramonda. Tutaj mam taki fajny onentek. Cynie, zioła. Tutaj były melony. Melony były super pyszne. Tu jeszcze kilka melonów jest, na przykład ten. To jest odmiana ginger, ale najlepszym melonem była odmiana, która brzmi trochę francusko. Petit Gris de Rennes. Taki słodki. Tu jest jeszcze jeden melon, a tutaj oczyściłam już i posiałam różne warzywa liściaste. Na przykład roszponkę. Tu pomiędzy roszponką posiałam rzodkiewkę, żeby oznaczyć rzędy. Rukola schodzi już, zobaczcie. Tutaj mamy landkres, czyli tą rzeżuchę amerykańską, a tam ostatnio mam dziką rukolę, która wschodzi dłużej niż ta rukola. Tylko muszę po prostu pamiętać, żeby to podlewać, bo jest pod folią. Tutaj tą stronę zostawiłam, bo widzicie, tam są jeszcze dwa melony i czekam, jak się troszkę zażółcą, żeby je zebrać. Papryki są ciągle w trakcie dojrzewania, ale powoli, powoli. Noce mamy już chłodne, także mają trudno, ale jest sporo różnych papryk. Najwolniej te takie wielkoowocowe dojrzewają. Tu papryki, tutaj papryka Oda, jeszcze nie dojrzała. Wczoraj zebrałam wszystkie papryki, także nie ma sporo, ale jest kilka. To na przykład także jest Oda, Zorza. Wyrwała się. Gdzie jesteś? Buraki liściowe to jest odmiana Peppermint. Tutaj żółta odmiana. Tutaj odmiana Rhubarb albo Wulkan czerwona. A tutaj samosiejki z Turcji i kapusta pekińska. U mnie na działce to tak jest, że staram się użyć każdą przestrzeń, jaką mam, żeby coś rosło, nawet jesienią i zimą. Także kapusta pekińska tu za mną rośnie. Tutaj usunęłam ogórki i będę siała na przykład gorczycę taką specjalną na poplon. Mam także facelię i mam także crimson clover, czyli czerwoną koniczynę jako poplon. Ja już mam przez kilka lat, ale nigdy mi się nie zdarzyło zdążyć, bo trzeba to siać w sierpniu, we wrześniu, a u mnie zawsze coś rośnie. Także staram się, żeby korzenie były w ziemi, zawsze. A to dlatego, że wszystkie żyjątka glebowe potrzebują tych korzeni, bo korzenie wydzielają cukry, którymi one się żywią. I tak właśnie utrzymujemy żywą glebę. Nie ma w tym żadnej większej filozofii.
po prostu kładziemy kompost, dodajemy nawozy naturalne, tak jak na przykład obornik. No i nie kopiemy i trzymamy rośliny w glebie. Nie zostawiamy gołej ziemi na zimę i nie przekopujemy. Ja nie przekopuję przynajmniej. No i podlałam sobie tutaj ten kawałek po ogórkach i będę siała ten musztardowce, biały musztardowiec, po prostu rzutowo. I możemy sobie to pomieszać z koniczyną albo z facelią, bo może na facelię już jest za późno. No ale to tak działa, że jak przyjdzie przymrozek, to zmrozi te wszystkie liście i potem one po prostu dodadzą do materii organicznej w glebie bez przekopywania, bez wyciągania korzeni. One po prostu się skompostują. No i jak macie jakieś puste grządki, tak jak ja tutaj, i nie macie już nic do sadzenia ani do siania, to po prostu posiejcie sobie taki nawóz zielony, żeby po prostu ta żyzność gleby była utrzymywana, życie w glebie miało co jeść i nie będziecie potrzebować żadnych nawozów sztucznych. Tutaj prawdopodobnie już trzecie pokolenie kapusty. No i sałata letnia, odmiana Kyrio, kapusta. Widzicie, niektóre sałaty, te takie kruche, poszły w kwiat, a ta odmiana Kyrio ciągle jest fajna, także mogę polecić tę odmianę, jeżeli macie dostęp. Kapusty to już jest druga zmiana tutaj, a jeden zbiór kapusty był z tunelu przezimowany, potem tu była jedna kapusta z brokułami, a to jest już druga jesienno-zimowa tura kapusty. Słoneczniki są jednymi z moich ulubionych kwiatów. Zobaczcie, piękności. No i oczywiście owady z nich też korzystają, ale także gryzonie. Zobaczcie, jak tylko są nasiona, to po prostu zjadają całą tą głowę. No ale dopóki są kwiaty, to mogę się nimi cieszyć i owady także się cieszą nimi. To jest Barbara. Tutaj taka dynia piżmowa. To jest chyba Aztec Gold. No jeszcze troszkę. Nie uwierzycie, ale ja też nie mogłam uwierzyć. To jest moja jabłonka i musiałam zebrać wszystkie jabłka, ponieważ szczury je nadgryzały. One były w torebkach z organzy jako zabezpieczenie przed owadami. I to działało, ale nie działa na szczury. Szczury po prostu przegryzły się przez tą organzę i zaczęły mi jeść jabłka. Także wszystkie musiałam zebrać. Na szczęście były już dojrzałe. Nie były takie super dojrzałe, ale dojrzałe. Także wszystkie jabłka mam już w domu zebrane. No i wrotycz z nasionek wyhodowany. Mój wspaniały wrotycz, o którym mam film. Obejrzyjcie sobie o takich zastosowaniach wrotyczu, o których się nie mówi na ogół, ale jest to wspaniała roślina lecznicza. Ta jest gotowa do zebrania, obcinamy po prostu, a resztę zostawiamy i to odrasta. Jest to bylina, także w przyszłym roku będzie jeszcze silniejsza. Wspaniały. Jest także sezon na cykorię sałatową, którą musimy siać tak lipiec, sierpień. Ona będzie fajna, taka czerwona, jak się zrobi zimno. Trochę gorzkawa, ale dodana w małych ilościach do sałatek jest fajna. No i czekam na moje nasiona sałat, które już widać, że są gotowe. A nie wiem, czy wiecie, ale miałam sporo problemów z moimi sałatami w tym roku kupnymi, ale moje własne nasiona kiełkowały bardzo dobrze. Także zbiorę sobie te przed deszczami, jak są suche. Tutaj też mam nasionka, bo swoje najlepsze. Zostawiłam te sałaty właśnie z myślą o nasionkach. Onętki w tym roku są wspaniałe. Nie wiem tylko, który jest który. To może być odmiana Double Click, taka mieszana różne kolory, bo jest taki trochę podwójny.
Tutaj mamy pojedynczy, mamy cynię, mamy trawy ozdobne. Także to jest strefa dla duszy. Tutaj taki blado-różowy onętek. Lubię onętki. I jak powąchacie, to niektóre z nich nawet fajnie pachną. Ten na przykład ma taki delikatny zapach. Tutaj mam więcej wrotyczu, z którego już zbierałam. I on cały czas jeszcze kwitnie, bo u mnie był siany wiosną, więc jest. A tutaj mam posadzone łopiany, też z nasion, z których będę zbierać korzeń. Bo korzeń rośliny jednorocznej zbieramy, zanim zakwitnie. I tak samo ze szczecią będę robić. A tutaj raj dla motyli i dla innych owadów zapylających. Werbena patagońska i gaura. Werbena samosiejka. Nie musiałam nic robić. Tunel numer 2, pomidorowy. Pomidory jeszcze ciągle dojrzewają, ale już nie potrwa to długo. Miałam tutaj zająca albo królika, który mi się podkopał, zrobił dziury. Także zaczyna się ten okres, kiedy będę walczyć z różnymi gryzoniami, szczurami, zającami, królikami. No cóż, o tym pomidorze zmieniłam zdanie. Także to jest Rapunzel F1. I teraz o tej porze roku już tak nie smakuje tak wspaniale jak na początku, jak zaczął dojrzewać. Za to ten pomidor, Green Doctors, także zmieniłam trochę zdanie, ale nie całkowicie. Jeśli jest bardzo dojrzały, to jest słodki, jest fajny, tylko jego wadą jest to, że pęka i bardzo długo wisi, zanim dojrzeje. I ciężko jest powiedzieć, kiedy jest dojrzały, bo oczywiście jest zielony, nabiera tylko trochę takiego żółtawego odcienia i wtedy smakuje słodko. Ostatnio zaczęłam jeść ten pomidor Brandywine Sudus i stwierdziłam, że jest przepyszny. On jest późno, ponieważ go złamałam własnym tyłkiem przy sadzeniu i zaczął późno owocować, ale o matko, jest po prostu przepyszny Brandywine Sudus, tylko że także pęka. No ale niektóre z tych starych, najlepszych pomidorów tak mają, że po prostu smak jest przepyszny, ale one długo nie leżą i pękają, ale po prostu ten smak wszystko wynagradza. No i także sporo jeszcze jest zielonych pomidorów, zobaczcie. Także będę próbowała je może w przyszłym tygodniu pozbierać i włożyć do jakiegoś pudełka, żeby dojrzewały w domu, bo szkoda. Bo pomidory jak się skończą, to wtedy się chce je jeść. No ale w sumie jeszcze to wygląda ok, nie ma tu zarazy. To jest persimmon. Tutaj jeszcze mamy góry Libanu, tutaj mamy serce białoruskie, tam jeszcze jest kilka Black from Tula, tutaj hercegowak jeszcze rośnie, zielone pomidorki, także no jeszcze troszkę może pojem. To jest słonecznik Firefox, taki wysoki, gdzieś na 50-60 cm. Nie przypuszczałam, że będzie taki malutki, ale to jest pewnie do bukietów, bo do bukietów wielkich nie dajemy, tylko takie właśnie mniejsze. I jest fajny, ma dużo kwiatów. Tutaj ta moja cynia, to jest Queenie Red Lime chyba, bije po prostu wszelkie rekordy, kwitnie bardzo długo, ma bardzo wielkie kwiaty, po prostu piękna, aż szkoda ją ciąć do wazonu, ale z cyniami tak jest, że one odrastają. Pełno tu jest mięty, szarłaty brązowe o jesiennych kolorach, wrotycz. Posadziłam wrotycz w różnych miejscach, żeby po prostu był. Tu jeszcze mam ślask, kwiaty zbieram na herbatkę. Tutaj jeszcze onętki, które dopiero zaczynają kwitnąć. Także może jeszcze lato troszkę potrwa w Anglii. Ten słonecznik mi się podoba, ale kurczę, nie pamiętam co to jest. Też ma wiele kwiatów.
Tutaj jeszcze mam morze pietruszki zielonej, którą muszę uciąć i zamrozić. Muszę powiedzieć, że te późne ogórki wcale się nie udały. Także najlepiej siać o czasie, przynajmniej u mnie. Tutaj karbowana pietruszka. Idziemy teraz do mojej nowej działki i zaraz Wam powiem, jakie mam plany z tym związane. Na przykład tutaj przy ogrodzeniu, tu jest moja działka i tutaj mam w planie posadzić kwiaty cebulowe. Już mam kupione narcyzy różnych rodzajów. Tulipanów tutaj nie mogę sadzić, ale mam taką wizję, żeby tutaj posadzić taki pas różnokolorowych narcyzów i żonkili. Jak myślicie? Tutaj muszę usunąć sporo mięty, ale tutaj będzie ładnie, jak wczesną wiosną będzie zamiast chwastów będzie pas żonkili. Tutaj moje brokuły gałązkowe rosną całkiem ładnie od czasu posadzenia. Zobaczcie, pewnie podwoiły swoją wysokość. Sałaty także rosną fajnie. Zobaczcie, a tu w środku rzodkiewki. Muszę tylko wypielić te chwasty. I no, mam nadzieję, że ich nic nie zje. Muszę tylko podwyższyć tą siatkę, bo brokuły rosną wysokie. I na wiosnę, gdzieś w marcu, w kwietniu, mam nadzieję, że będę miała zbiór gałązek z brokułu gałązkowego, fioletowego. Tutaj większość z tych truskawek będzie usunięta. Te topinambury też będą usunięte. Tu ta osoba, co miała przede mną, zabierze sobie te dynie piżmowe w październiku i pasternaki. Tutaj już wyjął swoje ziemniaki i od października oficjalnie odtąd jest moje. Dotąd to jest 10 na 5 metrów, czyli super. Tutaj prawdopodobnie posadzę czosnek. Tylko jest taka kwestia, że nie wiem, czy nie mam tutaj choroby w ziemi. Na mojej działce występuje choroba, która uniemożliwia mi uprawę czosnku. Jest to choroba grzybowa, która jest w glebie przez wiele, wiele lat. Nazywa się white rot, czyli biała zgnilizna. I mam taką cichą nadzieję, że na tej działce tego nie ma, ale jak ja sobie z tym radziłam w przypadku cebuli i czosnku, to po prostu rozsypywałam granulowany czosnek wiosną albo granulowaną cebulę, taki proszek, żeby ten grzyb zaatakował właśnie tą cebulę z tego proszku i potem sadziłam i cebula nie chorowała za bardzo w tym roku, więc mam taką cichą nadzieję, że w końcu będę mogła uprawiać czosnek na tej nowej działce. Mój mąż pokrył dach tej szopy, o Boże, jak to się nazywa? Papą. Teraz maluję właśnie. W środku też wszystko jest uporządkowane. Wszystkie siatki wiszą na ścianach. Okno wstawił. Tutaj było po prostu zabite taką płytą drewnianą. Wstawił okno, uporządkował. Także wszystko jest cacy. Nawet takie wieszaki zawiesił. Zawsze dobrze mieć szopę, żeby te wszystkie siatki i inne rzeczy tutaj składował. Właśnie też kupiliśmy takie w sklepie ogrodniczym takie pojemniki. To będą na zrębki, żeby przechowywać. No i więcej wieszaków. Super jest. Lubię tutaj siedzieć w drzwiach tej szopy, bo doceniam, że ją mam. I jest fajny widok z tej szopy na wszystkie okoliczne działki. Słonko świeci prosto w twarz. No i jak to się nazywa? Wdzięczność. Wdzięczność po prostu dla losu. Tutaj okoliczne działki. Tę działkę prowadzi ktoś całkiem ładnie. Ma tutaj takie dynie. Tutaj ma takie małe dyńki. Krzaki owocowe muszą być w klatkach w Anglii, bo ptaki wszystko zjadają. Całkiem podoba mi się ta sąsiedzka działka tutaj. Zobaczcie, jakie wielkie brukselki. Tutaj kapusty pod siatką gęstą. Widzicie, tak w Anglii trzeba uprawiać warzywa kapustne, bo inaczej coś je na pewno zje. Te kapusty są gotowe do zbioru. Zobaczcie, jakie ogromne. Tutaj ma kalafiory może. Tutaj ma buraki liściowe, kukurydza już skończyła.
kwiatki. Tutaj koło tego topinamburu, który będzie usunięty, mam taką wizję albo plan, żeby posadzić róże Davida Austina. Jesienią właśnie są fajne ceny na róże i z gołym korzeniem można je kupić i może taką różę, na którą nie miałam miejsca, może tutaj posadzę. A tutaj przy tym ogrodzeniu, przy ulicy mam taki plan, żeby posadzić groszek pachnący, bo tutaj jest siatka. I tutaj już taki groszek wieloletni rośnie, ale bez większego wysiłku mogę posadzić taki szpaler groszku pachnącego, który będzie się piął po tej siatce. Jak myślicie? Dobry pomysł? Jak się zobaczymy następnym razem, to pogoda już nie będzie taka słoneczna, ale może będzie mniej wieczna. Także zapraszam na kolejne filmy. Polecam mój film o Wrotyczu. Spędziłam dużo czasu na czytaniu tych badań naukowych na temat Wrotyczu. Także polecam, zapraszam na następne filmy. Pa, cześć!